a jestem daleko w polu z pracami. Jak widać, wszystko jest porozstawiane po ogrodzie. Generalnie szklarnię wyczyściłem, ale tak staram się dodać nawozu i dopiero potem roślinkę wrzucić do szklarni. No oczywiście jeszcze mi się nawóz skończył, a już sklepy są pozamykane. Także przygotowanie tip-top. Szklarnia w środku wykarszerowana. Jak widać, no zeszło trochę czasu, bo wystawiałem roślinki, jechałem po kolei, wystawiałem roślinki i tak właśnie na ten czas to wygląda. Także powoli będę wstawiał rośliny, dodawał nawozu, no a potem to już one sobie wyszczelą. To jak widać, Maurelii nie wytrzymał presji nowej ziemi, także będzie ładnie. Jak co roku. Rozdoniczkowałem bananka i chcę wam pokazać. W każdej z doniczek można znaleźć od 3 mniej więcej do 10 takich lokatorów. Oczywiście plus minus, ja nie twierdzę, ta ilość może być różna, w tej doniczce jest ich stosunkowo dużo, ale też jest duża doniczka. Tu będzie kamień. Ja tu mam pomocnika, który się tymi pasożytami zajmuje. Jak widzicie, dieta wysokobiałkowa. A może niektórych to może zrażać, ale no cóż, trzeba sobie radzić. Także drugi dzień. Poszło z 10 worków ziemi, czyli jakieś 400 litrów. O, taką ziemię kupuję, taką ekonomiczną. Tak 40% ceny, gdzie kosztuje normalna. To jak widzicie, jest jeszcze mały bałagan. No ale po prostu skończył mi się nawóz, no i zostało z pół worka tej ziemi. Także myślę, że to sobie przełożę na przyszły tydzień. Oczywiście, jak zwykle się uzbierał praktycznie jeden wor takiej zieleniny. No pół worka, powiedzmy sobie. Tutaj gdzieś kany są porozrzucane. No muszę jeszcze nawóz skombinować i wtedy będę działał dalej. I to widać na przykładzie tych roślinek, jakie takie wyblakłe są. No, przyda im się wrzucić tam troszkę nawozu granulowanego. No, a że na wariackich papierach kupowałem nawóz koński, także zobaczymy, jak się będzie on sprawować, bo jeszcze nie miałem do czynienia. Z reguły używałem granulowanego kurzego albo bydlęcego, z tym, że wolę kurzy, z tym, że trzeba uważać, bo jest on dosyć mocny i może przypalić roślinki. Natomiast w szklarni wygląda coraz lepiej. Dużo bananów mi w tym roku, ze względu, podejrzewam, na dużą wilgotność, zaczyna od zera, ale też możliwe, że te pędraki po prostu, bo jak przeglądałem kany, tam gdzie były wyżarte normalnie, to z reguły albo duża wilgotność, przygniło kompletnie. No ciężko powiedzieć teraz, czy to wina jakichś pasożytów, czy tutaj bananek mi się złamał w tym roku, on się zatrzymał. Wilgotność, jak widać tutaj, ale już wypuszcza 2 następne, także jest pozytywnie. No i tu kany sobie jak zwykle poukładałem, żeby mieć dostęp do podlewania. Z podstawkami, jak będą potrzebować, to sobie ściągną z dołu tą wodę. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jak karszerowałem, no to wydawało mi się, że dobrze, ale dopiero po pewnym czasie widać, żeby się przydało troszkę lepiej.
Ale tak to bywa. Generalnie jest postęp, jest progres. Tutaj zasypałem dziurkę. Także powolutku do przodu. Jestem zadowolony. 2 dni pracy. W tej chwili jest niedziela, godzina około 17:30 powiedzmy. Zacząłem sobie od 9 z przerwą na dżemkę. Także idzie ku lepszemu. U fikusy to normalnie spijają wodę jak szalone. No ale tu też je przegłodziłem trochę przez zimę. Chociaż po fikusach nie widać, że one potrzebują wody. No może lepiej tak, niż jakby potem miały właśnie mieć problemy w sezonie zimowym i potem nie przetrwać do wiosny. To by było na tyle z relacji. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu, to co jeszcze z niego zostało. I do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa. A tutaj pomidorki, jak widzicie, rosną. A tutaj sobie żona zrobiła jakieś kartonowe zabezpieczenia przed niechcianymi roślinami. Pierwszy sezon ze szklarnią, także myślę, że w przyszłości sobie wypracuję jakieś lepsze metody, a póki co niech sobie robi, co uważa za stosowne.